przestańmy chrzanić głupoty, że tymi samochodami będziemy jeździć w Alpy albo latem do Chorwacji nad morze. Nie będziemy. Właśnie jesteśmy w Kleczewie i tutaj podziwiamy sobie koparkę, która służyła do odkrywki węgla brunatnego. Rok produkcji 1964. Koparki takie jak te służyły do wydobywania węgla brunatnego, który później był używany i nadal w sumie jest używany do produkcji energii elektrycznej, która też między innymi jest używana do ładowania samochodów elektrycznych. Cześć, aktualnie ładujemy się na stacji Greenwaya w Krakowie pod galerią M1. Stąd będziemy szli do Muzeum Lotnictwa. W międzyczasie nasz samochód się cały naładuje w dalszą trasę i będziemy dzisiaj jechać jeszcze do Bratysławy. W sumie przejechaliśmy 500 km. Dotychczas udawało nam się ładować na darmowych ładowarkach. W Strzelnie tam kosztowało nas ładowanie około 5 zł, więc można powiedzieć, że przejechaliśmy na razie 500 km za 5 zł, czyli złotówkę za 100 km. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo na Słowacji też zdarzają się darmowe ładowarki w centrach handlowych, także zobaczymy, jak to będzie. Ok, właśnie wyjechaliśmy z Bielska-Białej. Tam jedliśmy sobie obiad. Naładowaliśmy się na Greenwayu do 95%. Aktualnie mamy już zrobione 615 km. Średnią przejazdu dotychczas mieliśmy około 10,5 kWh na 100 km. Teraz ona trochę wzrosła, bo jedziemy S-ką cały czas. Także aktualnie mamy 13 kWh na 100 km. No i było troszkę pod górkę. Teraz jest, widzę, z górki powinna ta średnia maleć. Za około 2 godziny będziemy w Tręczynie. Tam być może uda nam się naładować na Billi. Tam jest darmowa ładowarka, aczkolwiek według Google'a, jak dojedziemy na miejsce, to sklep już będzie zamknięty, ale być może ładowarka będzie działać. Zobaczymy. Jak nie, to naładujemy się na Greenwayu. Także no jeszcze mamy 160 km około do zrobienia. Także zobaczymy, jak to będzie.
Cześć, właśnie jesteśmy w Tręczynie na Lidlu. Wcześniej podjechaliśmy na Billę, ale tam nie udało się uruchomić ładowarki. Jedna miała być na Billi darmowa, ale się okazało, że ma tylko 20 kW, więc stwierdziliśmy, że to by w sumie za długo trwało, więc podjechaliśmy na Lidla i odpaliliśmy go z aplikacji Greenwaya. Co prawda kartą mi się nie udało, ale na szczęście odpaliłem go z aplikacji. Prawdopodobnie tam trzeba było po prostu coś zrobić, ale ponieważ napis był po słowacku, to go nie zrozumiałem. Aktualnie ładujemy się z mocą 26 kW, mamy już 55%. Także w sumie chyba niedługo będziemy już go odłączać. I naszym następnym przystankiem będzie Bratysława, tam mamy zabukowany hotel. Tutaj w Tręczynie chcieliśmy jeszcze obejrzeć zamek, ale w Krakowie trochę za dużo czasu nam zajęło, zanim się z niego wykaraskaliśmy. Więc niestety jak przyjechaliśmy, już jest ciemno w sumie i za bardzo by nie było co zwiedzać. No i też myśleliśmy, że będziemy na Billi, tam byłoby trochę bliżej do tego zamku. Także to chyba tyle. Także do zobaczenia jutro w Bratysławie. Jestem ciekaw, czy będzie coś słychać. Okej. Cześć, a więc dojechaliśmy już do Bratysławy. Jesteśmy właśnie na wieży, na której strasznie wieje. Stąd jest widok na zamek. Nasz samochód ładuje się właśnie na stacji Greenwaya. Kurde, nie. Cześć, jesteśmy obecnie na trójstyku granic. Granica Słowacji łączy się z granicą Węgier i Austrii. Przyjechaliśmy tutaj przed chwilą z Bratysławy. Naładowaliśmy się tam do pełna na ładowarce Greenwaya. Przewidywanego zasięgu mamy ponad 250 km. Do celu mamy około 200. Naszym celem jest kemping nad Balatonem. Będziemy poruszać się poza siecią autostrad, także zwykłymi drogami krajowymi. Do zobaczenia na miejscu.
Dotarliśmy nad Balaton po około 4 godzinach jazdy. W tym czasie przejechaliśmy jakieś 200 km od Trójstyku. Jak się tu jechało, dość ciekawie w sumie. Zauważyłem, że to jest bardzo mało przejść dla pieszych. Nie tak jak w Polsce, że co 100 metrów jest jakieś przejście, tylko w zasadzie tych przejść jest chyba mniej niż na naszej ulicy, na której mieszkamy, przez cały kraj, jak jechaliśmy. Ogólnie po drodze nigdzie się nie ładowaliśmy, bo nie było tu żadnych partnerskich ładowarek Greenwaya. Martwiłem się, że nie będzie możliwości się podładować, ale w sumie jak na przykład podjechaliśmy sobie na jedzenie, to tam pod sklepem były w sumie 2 stacje do ładowania i to z kilkoma stanowiskami. Także w sumie nie jest to tutaj problem, żeby znaleźć ładowarkę i to nawet były niektóre szybkie ładowarki z CCS-em albo Shademo. No, może wy tego nie widzicie, bo już jest ciemno, ale za mną jest Balaton. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda jutro rano. No dzisiaj nas czeka nocleg w namiocie. No i jutro gdzieś myślę koło południa dojedziemy do Zagrzebia. Później myślę też, bo to w sumie jest niedaleko, będziemy zwiedzać fabrykę samochodu Rimac. Po ich niemu wymawia się Rimac. Po angielsku to Rimac, nie? Ale to tak jak mówisz Dacia na dacie, nie? No. Więc raczej wymawia się w języku oryginalnym, nie? No, to tyle. Jesteśmy już po zwiedzaniu Zagrzebia. Ładowaliśmy się na takiej roamingowej stacji przy użyciu fizycznej karty, bo niektóre takie roamingowe stacje nie działają poprzez aplikację i wtedy warto mieć zawsze ze sobą kartę fizyczną i po prostu przykładamy ją i sesja ładowania się zaczyna lub kończy. Ok. I mi pokazuje statystyki, że w ciągu 3,5 godziny naładowałem 22 niecałe kilowatogodziny. Więc teraz się odpinamy i możemy ruszać dalej.